Tesla has decided to build its gigafactory in one of the European countries, Germany. During Prime Minister Morawiecki's earlier visit to the US, a meeting was held and the topic was discussed with Elon Musk. Upon his return, the Prime Minister was restrained and made no assumptions. He admitted that he had talked with Elon Musk, which he assessed positively as all his conversations before, but there was still a long way to build the factory. The Prime Minister admitted, "We want to attract American capital for modern investments because it translates into highly paid jobs. This is one of the main reasons for my planned visit to the USA." Poland was to be one of the candidate countries to take over Tesla's investment in Europe. Our competitors in the talks were the Czech Republic, Hungary, Portugal, France and the Netherlands, as well as Germany, which has the most likely location. A Tesla factory could have been built in Poland, but Morawiecki and his government are not serious negotiators, and their environmental protection policy and coal subsidies are nowadays more than irrelevant and ridiculous and threaten more jobs than they protect, because new energy can provide the quotient of current jobs in mining industry and raise Poland to one of the first places in Europe in terms of renewable energy, and thus provide Poland with a strong argument for future negotiations. Here is a bit of Polish satire, because luckily most people in Poland are progressive, intellectual Europeans. W tym tygodniu Polska gości szczyt klimatyczny COP24, który odbywa się w Katowicach. Goście szczytu cieszą się, bo w Katowicach można wyjść na dwór na papierosa bez papierosa. Już pierwszego dnia goście dowiedzieli się, co czuły małpy w fabryce Volkswagena. Podczas szczytu gospodarze postanowili pokazać wystawę produktów stworzonych z węgla. To tak jakbyś zaprosił do domu dziewczynę, żeby pokazać jej swoją żonę. Sprzedawcy grożą, że jeśli pamiątki się nie sprzedadzą, to trafią do pieca. Podczas swojego wystąpienia prezydent Duda powiedział, że Polska nie zrezygnuje z węgla, a jego zapasów starczy nam jeszcze na 200 lat. Eksperci mówią, że raczej na 40. Duda odpowiada, tak czy siak do końca świata. Prezydent powiedział również, że użytkowanie węgla nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu. Gdy ktoś zaczął tłumaczyć mu, skąd biorą się gazy cieplarniane, prezydent powiedział tylko gazy, hehe. Also the social policy and the appealing right-wing nature of the current pseudo-government and its puppet with a bitter little puppet master are not encouraging but rather pushing away investors, just as the Orban government in Hungary consistently does. Naszym gościem jest ktoś, kto zawsze potrafi wyjaśnić stanowisko rządu i prezydenta. Prezenterka Wiadomości TVP Danuta Cholecka. Witam wszystkich prawdziwych Polaków, jak również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno. Lauro, Kamilu. Nie brakuje ludzi, którzy zarzucają Wiadomościom TVP stronniczość, że jesteście wręcz taką tubą propagandową rządu. To nie są ludzie, tylko obrońcy pedofilów, którzy nie mogą się pogodzić z tym, że naszym krajem rządzą ludzie kompetentni i piękni, o jędrnej skórze, która pachnie jak obietnica lepszego jutra. A propos kompetencji, Mateusz Morawiecki na szczycie klimatycznym powiedział, że Polska jest liderem działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia. No, to chyba nawet TVP nie uzasadni, co? I tu się pani myli. Niezależna firma żony prezesa Kurskiego przeprowadziła badania, z których jasno wynika, że 87% Polaków uważa, że w naszym kraju w ogóle nie ma globalnego ocieplenia. Dobrze, a pozostałe 13%? To obrońcy smogu i pedofilów. Popierają globalne ocieplenie, ponieważ im więcej słońca, tym więcej tęcz. Im więcej tęcz, tym więcej płonących tęcz. A im więcej płonących tęcz, tym więcej smogu. W skrócie, obrońcy pedofilów walczą z Eko-Morawieckim. Jak pani to zrobiła? Zawsze mam przy sobie kilka pasków. Na wszelki wypadek. Albo lepiej zróbmy obrońcy pedofilów i alimenciarzy. Bo to jedno i to samo, a przekaz jaśniejszy. Ale przecież bywają dni, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Europie. Normy smogowe przekraczane są u nas o kilka tysięcy procent. Proszę pani,
Jesteśmy liderem walki ze smogiem, tak? Dlatego ściągamy smog z całej Europy do siebie, żeby z nim walczyć, bo jesteśmy w tym najlepsi. Pani w ogóle nie wie, jak prowadzić wiadomości. Proszę mi dać te kartki, proszę. Ja pokażę pani, jak to się robi. Podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach gospodarze postanowili pokazać wystawę produktów stworzonych z węgla. Wystawa okazała się ogromnym sukcesem, większym niż Woodstock owsiaka, który za pieniądze z woź wyremontował sobie dach. Następny. Andrzej Duda spotkał się z obecnym na szczycie Arnoldem Schwarzeneggerem, którego film Komando jest inspirowany historią Jarosława Kaczyńskiego podczas stanu wojennego. Następny. Na szczyt nie przyjechali ani Angela Merkel, ani Władimir Putin, ani nikt z rodziny Donalda Tuska. Następny. To już może podziękujemy za tę wizytę i wykład. Dziękuję. PiS jest super. Danuta Cholecka. Who won the race for the factory is known. Why? Just take the video back. Elon Musk has been alone for a short time in Poland. There are speculations after the plane of one of the richest people in the world landed at Chopin Airport in Warsaw. The Gulfstream G650ER is a private jet at the disposal of Elon Musk. The jet log shows that on Thursday, December 3rd, 2020, the machine of the creator of Tesla and SpaceX landed at Chopin Airport in Warsaw, flying from the German capital Berlin. Only about 2 hours later, Gulfstream with N628TS registration took to the air again, and after more than 10 hours it landed in California. On December 1st, in the German capital, Musk received the Axel Springer Award, see our other video about this, and slept voluntarily in the emerging Tesla factory in Berlin in a raw building. A CEO who actively spends nights in a raw building in sub-zero temperatures is successful worldwide because he is close to what he does, and spending his time in the emerging factory he follows exactly and hears what is happening and where there are problems and where everything is going right. And at the factory everything is going right. It is not known whether Elon Musk was definitely on the plane, and if so, what he did in such a short time in Warsaw. It is possible that this may be related to the Tesla Gigafactory being built in Berlin and the search for employees also from Poland. However, the fact that Cyberpunk 2077 is scheduled for release on December 10th is more likely for his visit. Well, time will show what was going on. As always, give us a like, subscribe to our channel and hit the notification bell, and you will be always the first one to be informed about new hot videos that we have uploaded. See you next time, bye bye.